Wyobraź sobie salę posiedzeń ONZ. Jest wrzesień 2012 roku. Benjamin Netanjahu stoi przy mównicy i pokazuje światu rysunek bomby z czerwoną kreską. Większość dziennikarzy uznała to za teatr. Ale to nie był tylko efektowny obrazek. To był polityczny podpis pod najważniejszą opowieścią Netanjahu. Iran jest dla Izraela zagrożeniem, którego nie wolno lekceważyć. Dzisiaj, gdy trwa wojna USA i Izraela z Iranem, wygląda to tak, jakby Netanjahu dostał moment, na który pracował przez 30 lat. Ale uwaga, ten odcinek nie jest o komiksowym złym bohaterze, który sam nacisnął guzik. To odcinek o polityku, który przez dekady budował państwo wokół jednej logiki i dziś zbija na tym polityczną fortunę. Problem jednak w tym, że kto inny płaci za to ogromną cenę. Kto? Dowiesz się w tym odcinku. Jest wtorek, 24 marca 2026 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. No dobrze, to ten odcinek z pewnością pomoże Ci uporządkować chaos, który być może masz. Najpierw zobaczmy, jak długo Netanjahu budował Iran jako najważniejsze zagrożenie. Potem, dlaczego właśnie teraz ta wojna przyszła dla niego w politycznie ważnym momencie. I na końcu rzecz najważniejsza. Dlaczego to, co może pomagać Bibiemu, nie musi pomagać Izraelowi. No bo tu jest haczek. W krótkim terminie można wygrać rundę, ale w długim zostać z ciężkim plecakiem, droższą wojną i bardziej nerwowym regionem. Najprościej rzecz biorąc, od 28 lutego trwa wspólna operacja USA i Izraela przeciwko Iranowi. Netanjahu znów mówi o egzystencjalnym zagrożeniu. W Izraelu poparcie dla uderzeń jest wysokie, w Ameryce dużo niższe. A wokół wypowiedzi Marco Rubio i Donalda Trumpa od razu ruszyło pytanie, czyja to właściwie jest wojna? I to jest stawka tego odcinka. Nie to, kto ma rację w tym sporze o Iran, ale też kto zapłaci politycznie, strategicznie i finansowo za tę logikę wojny. Żeby zrozumieć tę wojnę, trzeba zrobić krok wstecz, bo Iran nie pojawił się u Netanjahu wczoraj, nie po 7 października, nie po ostatniej rundzie wojny. Iran był u niego jednym z najbardziej stałych tematów całej publicznej biografii. W 2010 roku ostrzegał przed irańskim zagrożeniem terrorystycznym. W 2012 roku w ONZ domagał się czerwonej linii dla programu nuklearnego Iranu. W 2013 roku mówił, że same słowa Iranu nie zatrzymają, a w 2015 w amerykańskim kongresie ostrzegał przed połączeniem wojującego islamu z bronią jądrową. W 2018 roku pokazywał archiwa i powtarzał, że Iran kłamał. To nie jest jeden cytat, to nie jest jeden kryzys, to jest budowana latami opowieść. I teraz ważna rzecz. Nie warto tu przesadzać. Nie mamy bezpośredniego potwierdzenia dla zdania, że Netanjahu dokładnie od 30 lat czekał na tę jedną konkretną wojnę. To brzmi mocno, no ale jest trochę za twarde. Uczciwiej brzmi tak. Przez dekady budował Iran jako centralne zagrożenie dla Izraela, a obecna wojna idealnie wpisuje się w tą wieloletnią linię. To może jest mniej efektowne, no ale jest za to prawdziwsze. No a tutaj zaufanie jest ważniejsze niż efekt. No i jeszcze jedno. Iran nie był w tej opowieści tylko mapą i rakietami. U Netanjahu był to też język pamięci, strachu i przetrwania. Iran był przedstawiany nie jako zwykły przeciwnik, ale jako zagrożenie, które może dotknąć samego istnienia państwa. Czyli to nie jest zwykły spór graniczny, raczej alarm przeciwpożarowy, który dzwoni tak długo, aż całe życie zaczyna się układać wokół niego. I to jest pierwsza rzecz, którą warto zapamiętać. Iran nie był u Netanjahu jednym z wielu tematów. Iran był stałym refrenem. No właśnie, to teraz pytanie, dlaczego właśnie teraz? Bo przed tą wojną Netanjahu był osłabiony. Po 7 października jego wizerunek człowieka od bezpieczeństwa mocno się posypał. Ciążyły na nim pretensje ludzi za zaniedbania, ciążyły na nim spadki w sondażach, napięcia w koalicji, spór o pobór ultraortodoksów i ciągnący się latami proces korupcyjny. To wszystko razem wyglądało jak samochód, który jeszcze jedzie, ale kontrolki świecą już prawie wszystkie. I teraz ważne rozróżnienie. To nie znaczy automatycznie, że ta wojna wybuchła po to, żeby ratować Netanjahu. Tego uczciwie powiedzieć nie można. Można powiedzieć coś innego. Ta wojna przyszła w chwili, kiedy bardzo potrzebował odzyskać środek sceny.
Znów mówić językiem siły i odstraszania i historii. Znów być tym politykiem, który nie tłumaczy się z kryzysu, tylko pokazuje kierunek. CNN pisał o tym bardzo jasno. Wojna może mu pomóc politycznie, bo daje mu nową opowieść o przywództwie. Zamiast obrazu słabości po 7 października pojawia się obraz lidera, który znów działa, decyduje i uderza. To jest ten polityczny tlen. Ale tu jest zwrot numer 1. To nie jest tylko wojna Bibiego, bo szeroki grunt pod twardą linię wobec Iranu w Izraelu istniał już wcześniej. Jeszcze przed rozpoczęciem operacji około połowa badanych Izraelczyków popierała samodzielny izraelski atak na Iran w określonym scenariuszu. Duża większość wierzyła też, że obrona powietrzna poradzi sobie z irańską odpowiedzią. Po rozpoczęciu wojny poparcie dla uderzeń wzrosło do około 81%. I to już nie jest klub jednego polityka. To jest szeroki, choć oczywiście niepełny konsensus bezpieczeństwa. To samo widać w polityce. Część opozycji, także tej bardzo krytycznej wobec Netanjahu, poparła ataki na Iran. Czyli można nie ufać kierowcy, ale nadal zgadzać się co do kierunku jazdy. No i to jest bardzo ważne rozróżnienie, bo jeśli wszystko sprowadzisz do jednego człowieka, to nie zobaczysz całego mechanizmu. A mechanizm jest taki. Netanjahu korzysta z wojny, ale wojna nie bierze się tylko z jego osobistej historii. Bierze się też z dużo szerszej izraelskiej logiki bezpieczeństwa. Mini puenta tego fragmentu jest prosta. Żeby zrozumieć ten konflikt, musisz rozdzielić dwie rzeczy. Polityczny zysk Netanjahu i dużo szerszy lęk Izraela przed Iranem. I teraz najważniejsze zdanie tego odcinka. To, co może pomagać Netanjahu, nie musi pomagać Izraelowi. To jest sedno. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że poparcie dla wojny nie jest tym samym, co zaufanie do premiera. To są dwie różne rzeczy. Można popierać bombardowania celów w Iranie i jednocześnie nie ufać człowiekowi, który stoi przed kamerą i mówi, że wszystko kontroluje. To trochę jak z lekarzem na ostrym dyżurze. Możesz zgadzać się, że operacja jest potrzebna, ale nadal nie być pewnym, czy temu konkretnemu chirurgowi oddałbyś dziecko. No i właśnie to pokazują badania. Poparcie dla wojny jest bardzo wysokie, ale zaufanie do samego Netanjahu jest wyraźnie niższe. The Economist zwracał uwagę, że wysoki poziom poparcia dla operacji nie przekłada się automatycznie na równie wysoki poziom zaufania do premiera. Czyli wojna może dawać mu scenę, ale nie czyści od razu całego politycznego brudu z poprzednich miesięcy. To nie jest pełne odkupienie, to jest raczej odzyskanie mikrofonu. Po drugie, wojna jest dużo mniej popularna w USA niż w Izraelu. I to jest dla Izraela naprawdę ważne, bo jednym z największych strategicznych zasobów Izraela przez lata było trwałe wsparcie w Ameryce. Nie idealne, nie wieczne, no ale jednak szerokie. Tymczasem w sondażu Reutersa tylko około 27% Amerykanów poparło uderzenia, a 43% było przeciw. To jest słaby wynik dla wojny, która ma koszt, ryzyko i może potrwać znacznie dłużej niż obiecywano. Po ludzku możesz wygrać jedną bójkę, no ale przy okazji pokłócić się z sąsiadem, który przez lata pomagał ci trzymać płot. No a wtedy problem nie znika, tylko wraca później i często większy. I tu dochodzimy do sceny bardzo ważnej dla całej tej historii. Marco Rubio powiedział na początku marca rzecz bardzo czytelną. USA wiedziały, że Izrael szykuje akcję. Wiedziały też, że po tej akcji Iran może odpowiedzieć na cele amerykańskie w regionie. No i właśnie dlatego Amerykanie uderzyli wcześniej. To już samo w sobie mocno przesuwa środek ciężkości tej historii. Ale jest jeszcze jeden świeży sygnał z samego Waszyngtonu. Joe Kent, szef amerykańskiego National Counterterrorism Center, właśnie podał się do dymisji i napisał w liście, że nie może popierać tej wojny, bo Iran nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla USA, a wojna zaczęła się pod presją Izraela i jego potężnego amerykańskiego lobby. Uwaga, to nie jest oczywiście dowód rozstrzegający, to jest głos człowieka ze środka systemu. Biały Dom te słowa oczywiście odrzuca. No ale właśnie dlatego ten wątek jest ważny, bo pokazuje, że spór o tę wojnę toczy się już nie tylko między Waszyngtonem a Teheranem. On toczy się też wewnątrz samego Waszyngtonu. A Trump? Trzeba być precyzyjnym. W ostatnich dniach nie ma bezpiecznej, potwierdzonej, czystej wypowiedzi Trumpa w stylu zrobiliśmy to dla Izraela. Są za to jego słowa o wspólnej operacji USA i Izraela oraz naciski na sojuszników, by tę operację wsparli. Czyli obraz jest jasny, ale słowa trzeba dobierać ostrożnie. Po trzecie, nie wiadomo, gdzie jest koniec tej wojny, bo militarnie można niszczyć cele. Można osłabiać rakiety, dowództwo, bazy, infrastrukturę. Można mieć sukces z powietrza.
Ale sukces z powietrza nie odpowiada sam z siebie na pytania, co dalej, kto ma przyjąć inicjatywę, czy reżim naprawdę się chwieje, czy tylko zaciska zęby. Netanjahu sam przyznawał, że upadek reżimu nie jest pewny. Reuters pisał też, że oznak masowego buntu w Iranie po prostu nie widzi. No i teraz powiem to jeszcze prościej. Uderzenie wyprzedzające to jest jak wybicie szyby w domu, no bo wydaje ci się, że w środku ktoś właśnie ładuje broń. Być może ratujesz sobie życie, ale wciąż nie wiesz, co zostaniesz po wejściu do środka. I właśnie dlatego państwo może wygrać bitwę, a jednocześnie osłabić własne położenie strategiczne. Mini puenta jest prosta. Politycznie to może być tlen dla Netanjahu. Strategicznie to może być nowy dług dla Izraela. Dobrze, to teraz sedno. Co to zmienia poza samą polityką Netanjahu? Po pierwsze, rachunek już rośnie w samym Izraelu. Rząd dołożył do tegorocznego budżetu dodatkowych 32 miliardy szekli na obronę. Całość wydatków wojskowych ma sięgnąć 143 miliardów. Deficyt rośnie do 5,1% PKB. To bardzo dużo. I to nie są suche liczby. To znaczy mniej więcej tyle, że mamy mniej miejsca na wydatki cywilne, więcej presji na finanse, więcej życia w logice wiecznej mobilizacji. Kraj coraz bardziej przypomina dom, w którym stale wzmacniasz drzwi i okna, a odkładasz remont kuchni, szkoły, no i całej reszty. Po drugie, region już płaci cenę. Państwa Zatoki Perskiej nie zaczęły tej wojny, ale dostały nią po twarzy. Były ataki na infrastrukturę, zakłócenia w portach, problemy na lotnisku w Dubaju, strach o handel, loty, energię. No a przez cieśniny Ormus, przypomnijmy, przechodzi około 1/5 światowych dostaw ropy i gazu LNG. Czyli kiedy ten przesmyk się zaciska, świat to czuje. Nie tylko generałowie, także kierowcy, linie lotnicze, firmy transportowe i zwykli ludzie przy dystrybutorze. Wojna przestaje być wtedy daleką mapą. Zaczyna wchodzić do cen paliwa, cen biletów i rachunków. Po trzecie, to zmienia też perspektywę Europy, w tym Polski. Nie dlatego, że Polska nagle staje się stroną tej wojny, tylko dlatego, że Europa żyje ceną energii, transportu i bezpieczeństwa szlaków handlowych. Kiedy ropa drożeje, kiedy samoloty muszą latać dłuższą trasą, kiedy przewóz staje się droższy i bardziej ryzykowny, no to prędzej czy później czuje to też człowiek w Polsce, który tak jak ja dzisiaj tankował już nie po 5,80, ale po znacznie powyżej 7 zł za litr. Czyli to nie jest grom z jasnego nieba, raczej kran, z którego coraz mocniej kapie koszt. I jeszcze jedna rzecz. Państwa Zatoki nie chcą dalszej eskalacji. Nawet te, które boją się Iranu, nie chcą żyć w świecie, w którym odpowiedzią na każdy strach jest kolejna wojna. To jest ważny sygnał, bo pokazuje, że region może jednocześnie bać się Iranu i bać się wojny z Iranem. Mini puenta. Region zapamięta tę wojnę nie tylko jako naloty, zapamięta ją jako moment, kiedy wojna weszła do portów, lotnisk, handlu i codziennego życia. Co dalej? Widzę 3 scenariusze. Scenariusz numer 1. Szybki sukces militarny, polityczny zysk Netanjahu i próba zamiany tego w paliwo wyborcze. To jest scenariusz, w którym Bibi mówi wyborcom: widzicie, znowu zrobiłem to, czego inni nie mieli odwagi zrobić. To jest dla niego całkiem możliwe przed październikowymi wyborami. Scenariusz numer 2. Wojna ugrzęźnie politycznie, czyli z powietrza cele są oczywiście niszczone, ale nie ma jasnego końca. W USA rośnie zniecierpliwienie, w regionie rosną koszty, a Izrael coraz mocniej kojarzy się z wojną, której sens staje się coraz trudniejszy do sprzedania. To jest moment, w którym dzisiejsza chwała może jutro wyglądać jak ciężar. Scenariusz numer 3. Częściowy sukces taktyczny, ale strategiczny remis albo nowy problem. Iran słabnie, ale nie pęka. Reżim przetrwa. Część infrastruktury odbudowuje się. Region staje się bardziej nerwowy, a Izrael bardziej zależny od coraz bardziej podzielonej Ameryki. I to jest scenariusz najmniej widowiskowy, ale bardzo możliwy, bo historia Bliskiego Wschodu jest pełna wojen, które świetnie wyglądały w pierwszym akcie, a bardzo źle starzały się w drugim i w trzecim. Na co teraz patrzeć? Po pierwsze, czy rośnie zaufanie do samego Netanjahu, a nie tylko poparcie dla wojny. Po drugie, czy zacznie grać pod wcześniejsze wybory, bo te normalne planowane są na jesień. Po trzecie, czy w USA zaostrzy się spór o to, czyja to wojna. Po czwarte, czy Ormus i Zatoka dalej będą dźwigać koszty tej eskalacji.
Jeśli zatem masz zapamiętać jedną rzecz, to właśnie tę. Bibi może dziś wyglądać na zwycięzcę chwili, ale to jeszcze nie znaczy, że Izrael wygrał przyszłość, bo wystarczy, że w USA zmieni się władza i Biały Dom obejmie skrajnie lewicowy demokrata, to Izrael straci najważniejszego sojusznika i zacznie naprawdę bać się o swoją przyszłość, bo bez Ameryki jest bezbronny. W dużej mierze dzięki Bibiemu. Jestem bardzo ciekaw Twojej odpowiedzi na jedno, a w zasadzie dwa pytania. Czy uważasz, że to Izrael i Ameryka, czy może Iran będą zwycięzcą tej wojny? Czy Izrael wyjdzie obronną ręką z kłopotów, jakie nawarzył mu Benjamin Netanyahu? To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, żeby zrozumieć Bliski Wschód, no ale i cały świat. Jeśli takie odcinki pomagają Ci zrozumieć świat, subskrybuj nas i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i na Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.